W dzisiejszym odcinku, krok po kroku w formie poradnika przerobimy tą okropnie i jakże nudnie wyglądającą farmę świń i krów w Minecraft w kozacki, średniowieczny, pełen detali zakład rzeźnika połączony z farmą z prawdziwego zdarzenia, który mogliście zobaczyć na odcinku, w którym przerabiałem całą wioskę na survivalu. I jako że prosiliście o poradniki do tych budynków, to zaczynajmy. Teraz na ekranie wyświetla Wam się pełna lista materiałów potrzebna do zbudowania dokładnie tego budynku, który będziecie widzieli na odcinku i na spokojnie wróćcie sobie do tego po obejrzeniu odcinka, ponieważ popełnicie mniej błędów i mniej będziecie się denerwować. Teraz z kolei wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego budynku i podobnie, tak samo jak z materiałami. Wróćcie sobie do tego po obejrzeniu odcinka, bo naprawdę zaoszczędzicie masę nerwów, a już będziecie wiedzieli co gdzie postawić. Szybkie info dla osób, które mają wykupionego wspierającego za 15 zł lub więcej. Czeka na Was w zakładce społeczność dokładny schematik, tak jak tutaj widzicie dosłownie warstwa po warstwie będziecie mogli sobie zbudować wszystko sami i to czeka na Was ten schematik w zakładce społeczność, a my przechodzimy do budowania dokładnie tego wszystkiego krok po kroku na odcinku. Dobrze, i tak wejście znajduje się od tej strony. I drodzy widzowie, tutaj zaczniemy troszeczkę inaczej, ponieważ zaczniemy sobie od paleniska, które tutaj mamy. Mianowicie tutaj zrobimy sobie coś takiego, że no właśnie, tutaj dajmy sobie na początku coś takiego, tylko nie popatrzcie się, bardzo Was proszę. Tutaj wstawimy sobie bloczek i coś takiego, żeby już nam ładnie dym leciał. Tutaj z kolei robimy sobie coś takiego, coś takiego, tutaj możemy, nie musimy od razu sobie podostawiać różne rzeczy. Tutaj dostawiamy oczywiście sobie nasz wędzarnik, który będzie potrzebny, jak najbardziej. Tutaj dostawiamy sobie coś takiego. Teraz podchodzimy sobie poziom wyżej, dostawiając cyk. Ok. Tutaj robimy sobie ciach i tutaj ciach. Tutaj dostawiamy sobie jeszcze na pewno to i to. Bo teraz się zastanawiam, ale nie, chyba może tak być. Tutaj dostawiamy sobie coś takiego lub w tę stronę chyba. No właśnie teraz nie jestem pewien. Jednak nie, jednak to sobie przestawiamy w tę stronę. Boże, jakiś dzieciak płacze na korytarzu. Nie wiem co mu się dzieje. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Dobra, i tutaj dostawiamy sobie jeszcze coś takiego. I mamy nasz wędzarnik, mi się wydaje, że skończony. Tak, nasz wędzarnik mamy skończony. No i siłą rzeczy, skoro mamy tutaj wędzarnik, no to nie będziemy mieli komina, więc troszkę nam to ułatwia budowę dachu, ale teraz już skoro mamy wędzarnik zrobiony, możemy przejść do budowy naszego budynku. Jeżeli budowaliście zakład krawiecki, to będziecie już wiedzieli mniej więcej jak zbudować ten budynek, ale jeżeli nie, no to macie problem. Będziemy budowali to na odcinku. Na początku dodajemy sobie oczywiście tutaj wszędzie na 3 kratki. Ok, tutaj sobie możemy dostawić od razu coś takiego, tutaj coś takiego, tu będą jeszcze schodki, ale to sobie dostawimy potem. Tu oczywiście naturalnie wstawiamy sobie, na środku robimy sobie wejście. Bez żadnych tutaj wymysłów. Okna robimy sobie tutaj i tutaj. Tutaj przechodzimy do tej strony i również robimy sobie okno oczywiście w tym miejscu. Ciach. Po tej stronie robimy troszeczkę inaczej, ponieważ okna będą, jak tutaj macie to okno, no to tutaj przesuwamy po prostu o 1 do wewnątrz, czyli tutaj będzie 3 odstępu między oknami. Robimy coś takiego i mamy finite incantatem, jeżeli o to chodzi. Natomiast tutaj robimy sobie oczywiście tak, że przeciągamy sobie w tę stronę. No to jest trochę tricky, bo tu ciężko, nigdy nie wiem, w którą stronę wtedy przeciągać, nie? Ale oczywiście tutaj sobie robimy coś takiego. W ten sposób to zrobione, pyk, wszystko jest gitarson. Tutaj dodajemy sobie oczywiście raz, dwa, tutaj raz, 2, 3, dawaj łopatę mi. Gdzie jest łopata, tutaj mamy cyk, pyk, gasimy pożar. Tutaj oczywiście sobie to zabudowujemy w ten sposób. Cyk, tutaj cyk, jeszcze, dobra, nie dodałem detali na ścianach, ale to zaraz to dodamy ze spokojem. Tutaj robimy coś takiego, tutaj też w ten sam sposób. Ok, no i przechodzimy oczywiście do detali na ścianach, ponieważ bez tego się obyć nie może. Nie może to być taki zwykły budynek ceglany, więc bierzemy sobie, nie musimy wziąć jeszcze sobie bruk.
na przykład, o, coś takiego, jeżeli chcemy jeszcze troszkę udoskonalić. I tutaj na tej pierwszej warstwie możemy w niektórych miejscach sobie pododawać bruk właśnie, że to wiecie, że ten budynek już jednak trochę stoi, jest taki troszkę starszy gdzieś u nas w wiosce, no i może mieć już tam lekko popękaną tą te nasze takie fundamenty, powiedzmy, no a wszędzie tutaj sobie po prostu, jak zawsze, na pałę, na oko dodajemy sobie różne jakieś tam udoskonalenia, żeby ten budynek nie był taki monotonny, no i tak w zasadzie to mamy zrobione. Tutaj oczywiście pamiętajcie, drodzy widzowie, że należy dodać doniczkę, no wszyscy to już dobrze wiemy, i z tej strony również tutaj w tym miejscu ja doniczkę dodaję i możemy to zrobić cyk, tutaj cyk i to mamy też zrobione. Tutaj chyba żadnych doniczek nie będzie, już mi się tak wydaje. Tylko jeszcze jak tak patrzę, to wiecie co, tu bym sobie dodał od razu jeden parapet. Z drugiej strony tego nie robimy, bo moglibyśmy z tej strony też zrobić, ale jak widzicie tutaj zachodzi nam już komin, znaczy nasz wędzarnik, więc trochę cię nie pyli tego robić. Natomiast tutaj możemy sobie dodać o półeczki, wiadomo, i schody, ciach, pyk, pyk, o tym mówiłem. No i tu widzicie, zapomniałem tego dodać chyba. No, zapomniałem, ale ze mnie tłuk. Dobra. O, że wiecie, że po prostu tu jest nagrzane od tego wędzenia, że tak powiem, i mamy to tu zrobione. Zastanawiam się tylko, czy nie mogę tego nawet troszeczkę wyżej podciągnąć, ale wydaje mi się, że no nie, już nie mogę. No nic, dobra, no ale i tak ten dym wysoko leci, wszystko fajnie wygląda. Kurde, ale że o tym zapomniałem. No dobra, wiadomo, że tu już się wszystko wędzi. Przejdźmy może teraz do udekorowania wnętrza, żebyście wiedzieli co i jak, a następnie znowu przejdziemy do dachu, jakieś dekoracje wokół domu, no i tutaj później już te farmy i tak dalej, i tak dalej. W przypadku wnętrza, drodzy widzowie, wchodzimy, wstawiamy drzwi oczywiście świerkowe, tutaj dostawiamy sobie łóżeczka, przy łóżeczkach dostawiamy sobie skrzynki, tutaj po tej stronie dostawiamy podwójną skrzynkę, tutaj dostawiamy natomiast 2 piecyki, tutaj dostawiamy sobie parapecik, tutaj możemy sobie dostawić coś takiego i jeszcze na przykład coś takiego, bo dlaczego by nie. Jeżeli chodzi tutaj o to, tu możemy sobie zrobić taką półeczkę, tu też możemy dodać jakąś półeczkę. Resztę bym zrobił właśnie w ten sposób, że dodajemy sobie, no tak jak w kilku przypadkach już w poprzednich budynkach widzieliście to zresztą, dodajemy sobie ramki, a w tych ramkach, co w tych ramkach? Możemy dodać tam jedzenie, możemy dodać tam jakieś kwiatki, znaczy jedzenie, oczywiście mam na myśli mięsa, rodzaje mięs dodajemy sobie tutaj, uwędzone, nieuwędzone i tak dalej, to wszystkie te rodzaje mięs, które mamy gdzieś tutaj powiedzmy, o wszystko to, co tutaj widzicie, odtąd dotąd możecie sobie powstawiać w te ramki, nie mówię o rybach, odtąd dotąd, wszystko to, co jest mięsne, możecie sobie pododawać w ramki. Tutaj możecie sobie postawiać doniczki, i w tych doniczkach możecie poustawiać sobie sadzonki drzewek, jako że to są, można powiedzieć, że to są takie zioła, które pomagają tam przy wędzeniu, doprawianiu i tak dalej. To wszystko to możecie sobie tutaj porobić. I tak ja bym to osobiście zrobił. Na zasadzie wiecie, tutaj doniczka, tutaj doniczka, tylko to rozwaliłem. Tu i tu doniczka z jakimiś różnymi sadzonkami drzewek, natomiast tutaj wszędzie powstawiać surowe i ugotowane, znaczy upieczone mięso, żeby to wszystko ładnie wyglądało. To będzie naprawdę dawało naprawdę fajny klimacik i tego się trzymajmy. I tak naprawdę tutaj nic więcej nie musicie robić, chyba że chcecie mieć 2 ziomków od wędzenia, no to wtedy tutaj możecie rozwalić tą półeczkę, albo tutaj jeszcze wstawić jeden wędzarnik i będziecie mieć 2 ziomków. Ja zawsze dodawałem po 2 łóżka, bo chciałem mieć więcej wieśniaków we wiosce, dlatego tak to robiłem. No i jeżeli chodzi o wnętrze, no to mamy tyle, możemy przejść do dachu. I jeżeli, tak jak mówiłem, jeżeli budowaliście już wcześniejszy zakład krawiecki, to tutaj dach was naprawdę niczym nie zaskoczy. Po prostu jesteście idealnie przygotowani do budowy tego dachu, bo robicie dokładnie taki sam dach. Czyli robimy to w ten sposób, że robimy 2 poziomy, następnie podnosimy o 1, później do wewnątrz, bo to jest dokładnie ten sam typ dachu, to jest dokładnie ta sama bryła. Ja nic tutaj nie zmieniałem w tej bryle. I tutaj dostawiamy coś takiego i mamy to zrobione. Jeżeli o okno chodzi, robimy je oczywiście znowu na środku. W ten sposób oczywiście od dołu schodek, od góry schodek, w środek szyba. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie nadążył, to robimy w ten sposób ponownie, że dostawiamy coś takiego. Raz, 2, 3. Z tej strony również dodajemy coś takiego. Pyk. I dajemy tutaj raz, 2,
3, super, dostawiamy po jednym do góry, pyk, pyk, do wewnątrz, raz, dwa, do góry nogami, raz, dwa, później znowu w ten sam sposób i do góry, cyk, mamy zrobione. Tutaj natomiast dodajemy znowu w środku coś takiego samego jak po tamtej stronie, czyli robimy dokładnie tak samo okno, mamy to zrobione i jest finite incantatem. Tutaj natomiast dodajemy po 1, po 2 i tutaj 3, z drugiej strony po 1, po 2, po 3, mamy to zrobione. Dalej lecimy po prostu z dachem, czyli ustawiamy sobie schodki jedne, schodki drugie, do góry nogami schodki oczywiście od wewnątrz. Jezu, powiem wam, jak to się szybko i fajnie buduje na Creative. Na Survivalu nie jest to tak łatwo i przyjemnie, naprawdę, wiem, bo budowałem, więc robi się to naprawdę dużo fajniej i przyjemniej na Creative. Teraz do góry i tutaj również do góry sobie to podnosimy elegancko, żeby było zrobione. Tutaj standardowo ciach, 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 tutaj znowu ciach, ciach, ciach. Mamy to zrobione, podnosimy jeszcze jeden wyżej, gituwa, tutaj znowu jeden wyżej, gituwa, tutaj wypełniamy łupkami i ostatni element dodajemy sobie coś takiego. No i teraz wiadomo, skoro dach już mamy, dach wygląda fajnie, no to trzeba go zepsuć, żeby wyglądał fajniej. Tutaj możemy sobie pododawać różne jakieś takie, wiecie, rozwalone rzeczy i tu możemy sobie zrobić na przykład tak, że dodajemy raz, dwa, raz. Tutaj możemy dodać raz, dwa, może coś takiego, żeby to trochę, wiecie, wyglądało nieco inaczej, żeby było tak fajnie wystopniowane, to możemy sobie właśnie coś takiego porobić. Na pewno urozmaici nam to wygląd naszego dachu i będzie to wyglądało dużo ciekawiej. Mówię, ja to robię totalnie na pałę, się tym nie sugerujcie, naprawdę, nie starajcie się tego robić dokładnie, róbcie to tak, wiecie, po swojemu, żeby troszeczkę to się różniło. Naprawdę to dużo daje, jeżeli to się u was różni i u mnie się różni, bo te budowle stają się ciekawsze, jak wy dodacie coś od siebie, ja dodam coś od siebie, więc nie musicie tego robić dokładnie w tych samych miejscach, w których robię to ja, a nawet zachęcam do tego, żebyście nie robili tego dokładnie w tych samych miejscach, w których robię to ja. Bo będzie to na pewno dużo ciekawie wyglądało, jeżeli wy to będziecie mieć w innym miejscu, ja w innym i tak dalej, nie? Ok, mamy to porobione, nasz dach jest, można powiedzieć, że ukończony. Oczywiście pozostaje nam jeszcze dodać oświetlenie. Jeżeli o oświetlenie chodzi, no to tak o, tutaj jedno, tutaj drugie, tu możemy sobie dodać na przykład krzaczki, bo dlaczego by nie. Tutaj możemy sobie dodać troszkę, jak to się nazywa, siana, troszeczkę siana. Tutaj również możemy sobie zrobić jakiś taki mały skład siana, no bo jednak pamiętajcie, że to jest zakład rzeźnika, co prawda, ale tu będą jeszcze farmy, na których on będzie hodował sobie zwierzątka, więc warto, żeby coś takiego było. Tutaj lampę możemy dodać kolejną, natomiast tutaj możemy sobie w tym i w tym miejscu zrobić oświetlenie, tutaj dodać kwiatki, tu jakiś, nie wiem, krzaczek można gdzieś dodać, jeden, tutaj załóżmy drugi, tutaj również można dodać jakieś tam krzaczki, jeżeli macie na to ochotę, żeby to troszeczkę urozmaicić wyglądowo, coś takiego. Tutaj już wozu nie będę robił. Oryginalnie, jeżeli oglądaliście mój poradnik, jak przerabiałem, znaczy mój filmik, jak przerabiałem całą wioskę, to tutaj stawiałem na Survivalu jeszcze wóz do transportu. Teraz nie będę go ustawiał, ale jeżeli chcecie zrobić ten wóz, bardzo wam na tym zależy, to możecie wrócić się do poradnika z zakładem krawieckim i tam jest pokazany poradnik, jak zrobić ten wóz. Tu go nie będę robił ze względu na to, że mam tu stosunkowo mało miejsca i mógłby się nie zmieścić, a nie chcę teraz tam edytować terenu. Dobra, chatkę mamy gotową, możemy teraz przejść tutaj do naszych farm. W temacie farm robimy następująco. Tutaj robimy 2 odstępu, dajemy 1, tutaj robimy 2 odstępu, dajemy 1. I teraz tak o, robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wiadomo, że tutaj na środku będziemy musieli zrobić coś takiego, żeby tu było wejście, tu dostawiamy sobie kolejny ten. Czyli znowu robimy z tej strony raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dostawiamy sobie to, a tu na środku dostawiamy to i to. Git, tu robimy raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3 i tutaj od tej strony możemy sobie już przeciągnąć normalnie płotki. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie zrobić tak samo z tymi, ale to już nie będzie tak ciekawie wyglądało, tylko raczej normalnie.
Z tej strony oczywiście robimy tak samo, czyli tutaj dajemy 3, tutaj dajemy 3, tu podnosimy na 3, raz, 2, 3, tu podnosimy na 3, raz, 2, 3, a tutaj przeciągamy sobie po prostu zwyczajnie płotki. No i oczywiście tu po bokach nie może zabraknąć oczywiście najważniejszej rzeczy, czyli dodajemy coś takiego. Raz, 2, czy tutaj będzie, nie wiem jeszcze, nie wiem czy to jeszcze będzie, ale na razie to zostawiam, bo nie pamiętam jak ten dach dokładnie pójdzie, ale wydaje mi się, że to raczej zostanie. Dobra, mamy coś takiego i teraz tutaj podnosimy sobie na pewno na 3, tu podnosimy sobie na 3, tu podnosimy sobie na 3 i tu też podnosimy sobie na 3. I teraz tak o, zaczynamy sobie, jeżeli się nie mylę, mam nadzieję, że się nie mylę, od czegoś takiego, a nawet bym powiedział jeden dalej, o, coś takiego. Później znowu robimy kolejny poziom, tylko na spokojnie, poczekajcie. Robimy tak i teraz tutaj na tym poziomie robimy w ten sposób, że udoskonalamy sobie robiąc coś takiego i tutaj załóżmy też możemy sobie troszeczkę udoskonalić, robić coś takiego i tutaj coś takiego i możemy to sobie już przygasić, żeby ten dach był tutaj również troszeczkę urozmaicony. Następnie przechodzimy sobie poziom wyżej, no właśnie, tylko teraz tym poziomem wyżej, o i tu robimy na 2, coś takiego. I w tym moim miejscu już sobie nic nie robimy, jeżeli chodzi o edycję tego z tymi bloczkami, natomiast tutaj dodajemy sobie na pewno, na 200% dodajemy coś takiego i coś takiego. To musimy sobie tutaj dodać, bo bez tego w ogóle zapomnij, drogi widzu. Natomiast tutaj znowu dodajemy coś takiego. Ok, i tu już możemy sobie dodać coś takiego i zaraz tutaj też dodamy sobie ogniska. I w tym przypadku ogniska dodajemy na przykład sobie tak, o, że tutaj dodajemy 2, tu na przykład dodajemy, nie wiem, 1, w ten sposób, tu znowu dodajemy 2, tu gdzieś 1, tu gdzieś 1, tak wiecie, troszeczkę na oko, troszeczkę na pałę, jak to zawsze my. Mamy coś takiego, elegancko, no i tak jak widzicie, wyszła nam taka całkiem fajna zagroda i możemy sobie tutaj jeszcze, weź tam Patryk, przejdź. Super, dzięki bardzo, mordo. Możemy sobie tutaj jeszcze to oświetlić w taki sposób, żeby tu nasze zwierzaczki miały jasno, widno. Jeżeli nie pamiętacie jak to zrobić, to jeszcze raz pokazuję na drugim tym. Robimy coś takiego, następnie coś takiego, w ten sposób. Tutaj, tylko teraz nie pamiętam, pierwszy czy drugi? Drugi. Drugi rząd edytujemy w myśl tego, że dodajemy sobie jakieś tam rzeczy w myśl tego. Kurde, coś mi Minecraft laguje momentami i nie wiem, czy to nie jest kwestia ilości miejsca na dysku. Tak być może, wam powiem. Następnie robimy sobie 2 w ten sposób. Czy zdążę przed nocą? Czy zdążę przed nocą? To jest dobre pytanie, mam nadzieję, że tak. Ustawiamy sobie tutaj coś takiego. Tutaj coś takiego. Ok, mamy to zrobione. Tutaj oczywiście ustawiamy sobie kolejne płytki w ten sposób. No ale weź się ustaw, mordko. I tutaj również sobie ustawiamy w ten sposób. No i znowu dewastujemy sobie to trochę. Robimy tak, żeby to jakoś tam wyglądało bardziej urozmaicenie w taki sposób, i że chyba się wyrobię przed nocą. Mamy coś takiego i teraz to też mamy fajnie urozmaicone. Oczywiście ostatnim etapem jest dodanie sobie tutaj lampeczek. Mamy to zrobione. Git, możemy przejść do dekorowania. Dobrze, i teraz tak o. Dekorujemy sobie to w ten sposób, że tutaj dajemy krzaczorki, tylko nauczeni na moich błędach. Nauczeni na moich błędach, widzowie. Nie dawajcie tego za blisko. Dlaczego? Bo jeżeli dacie to tutaj, to jak będziecie to mieli w wiosce, to sobie wieśniak przyjdzie i będziecie musieli stąd notorycznie wyciągać wieśniaków, dlatego dajcie to sobie w odstępie. Tutaj możecie sobie dać blisko, no bo to tam nie przeskoczą. A tak samo tutaj uważajcie, żeby za blisko tego nie stawiać, bo będą wam przeskakiwali i będzie to was naprawdę mega wkurzało. Wierzcie mi, dlatego tutaj już na przykład nie dodaję sobie, a miałem to w oryginale pododawane. I tutaj też nie za blisko to stawiam, natomiast tutaj już mogę sobie fajnie to podekorować, dlaczego by nie. A tutaj też z odstępem o 1, bo naprawdę będziecie się wkurzali, że wam tam co chwilę wchodzą. Ewentualnie tu możecie jeszcze coś spróbować dodać, ale tu naprawdę bym naprawdę bym uważał. Tu na przykład ja sobie dodałem jeszcze coś takiego, że no skoro mamy tu, albo to zrobię to po drugiej stronie, skoro mamy tu całą tą naszą farmę, bla bla bla, no to przydałoby się jeszcze coś takiego, że robimy sobie tutaj taką lataczkę.
I wiem, bo pewnie niektórzy z was mi napiszą to zaraz, że Patryk, ale tutaj mogłeś zrobić kamień szlifierski zamiast tego klocka, zamiast brukowanego murka, to mogłeś dodać kamień szlifierski. Tak, macie rację i by to wyglądało jak koło, nawet wam pokażę kamień szlifierski. Jeżeli dodacie sobie tutaj kamień szlifierski zamiast tego, no dobra, Jezu, weź się, nie zestraj, wzięło się, zepsuło. Dobra, to i dodacie sobie tutaj kamień szlifierski, to rzeczywiście wygląda to jak taczka. I macie rację, tylko w momencie, gdy będziecie to budowali w wiosce, a nie gdzieś tam po prostu dla siebie stricte, tylko w wiosce, gdzie będziecie mieli villagerów, to tutaj wam przyjdzie ziomek i będziecie mieli kolejną profesję gościa od kamienia szlifierskiego, a ja tego nie chciałem mieć, dlatego dodałem sobie coś takiego. Wyjaśnione, super. Tutaj natomiast oczywiście dodajemy sobie tam jakieś snopy siana, żeby po prostu te nasze zwierzątka miały co jeść. Tutaj możemy sobie zrobić jakieś tam poidełko, żeby nasze zwierzaczki miały co pić, bo to jest bardzo istotne w ich rozwoju zrównoważonym, rozbilansowana dieta, nie no tak naprawdę, żeby po prostu nam nie zdechły za szybko. I tutaj możemy sobie dodać tam jeszcze jakieś, wiecie, udoskonalenia gleby w myśl używania zakorzenionej ziemi, tak? To jest zakorzeniona ziemia? Tak, zakorzeniona ziemia. Ej, ale tak to nie rób. Coś takiego. No i ostatnia rzecz, no to wiadomo, świnia. Gdzie jest świnia? Jest, jajo przywijające świnia, krowa, przywołujące krowę, git. No i tutaj pozostaje nam zrespić świnki, krówki, mamy coś takiego. No i oczywiście bierzemy sobie jeszcze szpadela. Szpadel. To jest łopata, nie szpadel, Patryk. Łopata. No i tutaj, widzowie, robimy sobie jakąś tam ścieżkę do naszej chatki z uwzględnieniem tego, że tutaj też sobie gdzieś tam chodzimy w jakiś sposób i też powinno być to gdzieś tam wydeptane. Możemy sobie zrobić coś takiego na pałę. Wiadomo, trzeba to troszkę tam dostylizować, porobić coś i tak dalej. No i oczywiście jeszcze jednej rzeczy mi tu brakuje. Weźmiemy sobie to, czyli dajemy raz, dwa, trzy, cztery, ciach tutaj i dodajemy sobie jeszcze tabliczkę. Tabliczka informacyjna, że tu jest zakład rzeźnika, czyli dodajemy sobie po prostu tak, rzeźnik, enter. Czy coś jeszcze tutaj powinniśmy zrobić? To jest dobre pytanie. Czekajcie, sprawdzimy sobie. Zaraz wam oczywiście na spokojnie na koniec odcinka pokażę efekt finalny. Wiem, czego nie zrobiłem. Łańcuch, oczywiście. Przecież tu mają ciemno jak w nosie. Dobra. 2 w dół. Lampa. I tutaj możemy dać 1 w dół i lampa. I mają już tak, powiedzmy, wystarczająco jasno, żeby tutaj żyć. I zaraz przechodzimy do efektu finalnego. Nie zapomnijcie jeszcze zostawić suba, lajka, dzwona i udostępnić, pokazać znajomemu, co będziecie teraz budować kozackiego. Czy tutaj coś jeszcze mamy do dodania? Wydaje się dla mnie, że nie, dlatego przed wami efekt finalny.